Czy intensywne myślenie to dobry sposób na odchudzanie? Dlaczego umiejętność zmontowania pralki nie wystarczy do obsługi elektrowni jądrowej? I jak to wszystko ma się do pułapek myślenia? Zapraszam na pierwszy odcinek z serii o błędach poznawczych na kanale Lubię swój mózg. Twój mózg oszukuje cię każdego dnia i nawet tego nie zauważasz. Zdarzyło ci się kiedyś kupić coś na promocji tylko dlatego, że wydawało się to dobrą okazją, a po powrocie do domu następowało wielkie rozczarowanie? Jak do tego doszło? Nie wiem. Każdemu z nas zdarzyło się być przekonanym o tym, że ma rację, mimo że ostatecznie fakty i dowody mówiły coś kompletnie innego. To przykłady klasycznych błędów myślenia, które wszyscy popełniamy. Słuchaczu, słuchaczko, niestety nie mam dla Was dobrych wieści. Niewielu śmiałkom udaje się pokonać w tej rozgrywce ich własny mózg. To twardy zawodnik, który stosuje chwyty poniżej pasa, zna wiele sztuczek i nie zawaha się ich użyć. Na szczęście ma w tym swój intelektualny interes. Dziś pokażę Ci jeden z błędów poznawczych, a żeby nie było, jest ich całkiem sporo, jakim Twój mózg Cię oszukuje. Wyjaśnię Ci, jak to robi oraz opowiem, co możesz z tym zrobić. Może to Tobie uda się wygrać tę nierówną walkę. No, ja zwykle przegrywam. Zaczynajmy, będzie o efekcie potwierdzenia. W ostatnich czasach bardzo dużo mówimy o dezinformacji i tym, jak skutecznie z nią walczyć. Nie bez powodu. Fake newsy nie dość, że rozprzestrzeniają się 6 razy szybciej, to 7 na 10 osób chętniej przekazuje je dalej niż informacje prawdziwe. I chociaż polscy studenci częściej sięgają do źródeł niż nasi europejscy koledzy, to i tak nie wypadamy imponująco, bo średnio tylko co trzeci z nas weryfikuje prawdziwość newsa. No dobra, ale nie porównujmy się do większości. Co złego to of course nie my. My zawsze weryfikujemy newsy, wybieramy te najbardziej rzetelne kanały informacyjne, przez co ostatecznie w potyczkach na forach internetowych to my mamy rację. Dodatkowo nasi partnerzy są do nas idealnie dopasowani, no przynajmniej na początku, a wszechświat na każdym kroku wysyła nam sygnały. No dobra, ale aby na pewno? Nie do końca tak jest, a przynajmniej nie zawsze. Efekt potwierdzenia działa na wszystkich. Na fanów partii politycznych, miłośników teorii spiskowych, zakochanych i tych, którzy wierzą w horoskopy. Bo przecież, jak już przeczytasz, że Słońce jest w koniunkcji z Jowiszem i to wieszczy Ci nieoczekiwany przypływ gotówki, to nagle wszystko zaczyna się układać, prawda? Efekt potwierdzenia działa tak, że kiedy posiadasz jakąś opinię, to Twój mózg naturalnie poszukuje dowodów, jakie ją wspierają i również całkiem naturalnie nie zauważasz informacji, które mogłyby Cię przekonać do zmiany zdania. Aby dowiedzieć się czegoś więcej i poczuć efekt potwierdzenia na własnej skórze, weźmy na tapetę eksperyment przeprowadzony przez amerykańskiego psychologa Solomon Asha. Niemniej na początek trochę o samym Solomonie. Solomon urodził się w Warszawie, jednak jego żydowskie pochodzenie nie było w tamtych czasach atutem. A mówimy o okresie międzywojennym, w jakim coraz częściej, również w Polsce, dochodziło do dyskryminacji ludności żydowskiej. Gdy Solomon ukończył 13 lat, jego rodzice wzięli go pod pachę i wyruszyli dziarsko do Nowego Jorku. Już jako dorosły mężczyzna i początkujący psycholog był zafascynowany wpływem dezinformacji i manipulacji wykorzystywanej w propagandzie II wojny światowej. Otóż przeprowadził on eksperyment, jaki przeszedł do klasyków psychologii i uczynił z naszego rodaka jednego z najbardziej znanych psychologów XX wieku. Solomon Ash przedstawił uczestnikom opisy 2 osób i zapytał, co sądzą o ich osobowości. Pierwszy z nich to Alan, a drugi Ben. Co ty sądzisz o Alanie i Benie? Alan. Inteligentny, pracowity, impulsywny, krytyczny, uparty i zazdrosny. Ben. Zazdrosny, uparty, krytyczny, impulsywny, pracowity i inteligentny. Który według Ciebie jest lepszym człowiekiem? Większość ludzi uważa, że Alan, chociaż jak przyjrzymy się cechom, jakie ich opisują i się nad nimi na chwilę zatrzymamy, zauważymy, że nie ma między nimi różnicy. Różnią się jedynie kolejnością. Pierwsze informacje, jakie dostaliśmy o Alanie i Benie, wytworzyły w większości z nas osąd. Kolejne ich cechy były zaś coraz mocniej ignorowane. No dobra, ale zobaczmy, gdzie to wszystko się zaczęło. Jedną z pierwszych osób, która dostrzegła zjawisko ignorowania niewygodnych faktów, był grecki filozof Sokrates.
Jako mądry, ale także bezkompromisowy obserwator ludzkiej natury zauważył, że ludzie często ignorują trudne, niewygodne prawdy, a robią to, aby utrzymać komfort psychiczny i swoje dotychczasowe poglądy. Wielu rozmówców unikało więc konfrontacji z Sokratesem nie dlatego, że był rozmiarów 2 na 2, bo nie był, ale dlatego, że obawiali się, że zmiana przekonań mogłaby wywołać chaos w ich życiu lub prowadzić do utraty poczucia bezpieczeństwa intelektualnego. Jego sposobem na otwieranie oczu rozmówcy było zadawanie mu pytań o szczegóły jego poglądu, tak żeby ten był w stanie dostrzec własne błędy myślenia. Ten sposób prowadzenia dyskusji został nazwany metodą sokratyczną, a samego Sokratesa wpędzał w wirutne awantury, z jakich często wychodził poobijany. Jego technika nie była jedynie sposobem na odkrywanie błędów w myśleniu, była to także forma katarzis, czyli oczyszczenia intelektualnego, której celem było uwolnienie człowieka od fałszywych przekonań. No ciekawe, czy jakiś psycholog w tych czasach zleca takie praktyki swoim pacjentom. Na przestrzeni kolejnych lat efekt potwierdzenia był poruszany przez całą masę filozofów i naukowców. Już Arystoteles zauważył, że ludzie widzą tylko to, co chcą widzieć, więc można powiedzieć, że przewidział Instagram jakieś 2300 lat wcześniej. Wzmianki o efekcie potwierdzenia można znaleźć również w pismach filozofów takich jak święty Tomasz z Akwinu, John Locke czy David Hume. Nawet biolog Carol Darwin, jaki dopuścił się opracowania teorii ewolucji, zauważył, że mechanizm selekcji naturalnej działa podobnie. Faworyzuje określone cechy, a ignoruje inne. Jednak dopiero w 1960 roku angielski psycholog Peter Wason, no tym razem bez polskich korzeni, jaki nie mógł zrozumieć tego, dlaczego ludzie popełniają nielogiczne błędy, postanowił to całe zjawisko wziąć, zebrać i ustrukturyzować. Nadał jemu nazwę Confirmation Base, czyli z angielskiego efekt potwierdzenia. Żeby nie było, o nim w samym środowisku naukowym krążyły śmieszki, że tylko dlatego odkrył efekt potwierdzenia, gdyż tak często popełniał go w życiu codziennym, że nie mógł go nie zauważyć. W każdym razie, według niego oznaczał on skłonność ludzi do poszukiwania informacji, które potwierdzają ich wcześniejsze przekonania. Nie ulegajmy jednak złudzeniom i nie wierzmy ludziom na słowo, nawet jeśli są Karolem Darwinem lub Arystotelesem. Może zwyczajnie ulegli efektowi potwierdzenia i stąd właśnie te ich przemyślenia. Tak zapewne pomyślał Peter i przeprowadził eksperyment, aby mieć jakiś papier na to, że jednak ma rację, a nie, że kolejny raz po prostu mu się wydaje. Peter przedstawił badanym 3 liczby 2, 4 i 6 i poinformował ich, że wymyślił regułę, jaka rządzi tymi liczbami. Badani mieli za zadanie odgadnięcie tej zasady. Uczestnicy badania zgadywali, jaka jest reguła, podając kolejne zestawy liczb i pytając, czy pasują one do zasady Petera, czy też nie. Uczestnicy testowali swoje hipotezy i finalnie typowali odpowiedź. Zastanów się teraz, jaki zestaw liczb ty byś podał. Otóż większość podawała zestawy takie jak 8, 10, 12 czy 22, 24, 26. Finalnie po paru podejściach około 80% badanych doszła do wniosku, że reguła brzmi: liczby rosną o 2. Prawdziwa reguła była jednak prostsza. Kolejne liczby rosną dowolnie. I tak odpowiedział tylko co 5. uczestnik badania. Większość badanych przyjęła błędne założenie i wykorzystywała pytania jedynie w celu potwierdzenia swojej tezy. Nie byli krytyczni, nie poświęcali czasu i energii na weryfikację innych hipotez. Będąc bardziej precyzyjnymi, pomimo tego, że każdemu bardzo zależało, aby wypaść jak najlepiej, mózgi większości badanych zdecydowały się nie marnować zbyt dużej ilości energii na weryfikację innych hipotez. Tak, dobrze usłyszałeś, tak właśnie działa nasz mózg. Gdy ty w pocie czoła piszesz pracę dyplomową, on woli się obijać i robi wszystko, aby oszczędzić energię. Robi to nie bez powodu. Jest organem, jaki pomimo tego, że stanowi jedynie 2% masy naszego ciała, to zużywa aż 20% całkowitego zapotrzebowania na energię, a jest to około 300 do 400 kilokalorii dziennie. Szukanie informacji sprzecznych z naszymi przekonaniami wymaga więcej wysiłku poznawczego i aktywuje korę przedczołową, która odpowiada za racjonalne myślenie, no ale to kosztuje nas cenne kalorie. Setki tysięcy lat temu, gdy narodził się pierwszy Homo sapiens, nie było pod ręką sklepów osiedlowych z batonikami orzechowymi, jakie mogłyby uzupełnić nam braki cukru. Myślenie intuicyjne i kierowanie się emocjami nie jest tak energochłonne, dlatego w drodze ewolucji natura spowodowała, że właśnie nasze mózgi preferują ten rodzaj myślenia, a nie wysiłek poznawczy i intelektualny.
Chwilka, czy też pomyślałeś o tym, że wystarczy intensywnie myśleć i walczyć z efektem potwierdzenia, aby można było bezkarnie obiadać się wieczorami? Nie do końca tak to wygląda. Tak jak dostępność pożywienia i to, że nie musimy rygorystycznie oszczędzać energii, może wpływać na to, że mózgi naszych potomków będą bardziej skłonne do krytycznego myślenia, tak samo intensywne myślenie zużywa do 20 kilokalorii na godzinę. No nie jest to więc spektakularny sposób na odchudzanie. Zastanówmy się nad skutkami, jakie wywiera na nas omawiany błąd poznawczy. W większości przypadków konsekwencje są niegroźne. Na przykład po przeczytaniu horoskopu przypomnimy sobie sytuacje z życia, jak do niego pasują i poczujemy, że gwiazdy nam sprzyjają. Czy to coś złego? Jedni powiedzą, że to nic groźnego, taka wiara może dodać odrobinę magii do codziennego życia, a inni zauważą przypadki osób, które podejmują ważne decyzje, ślepo wierząc w zapewnienia przepowiedni. A to już może mieć gorsze konsekwencje. Na przykład, wchodząc w nową relację, zachłyśnięci pierwszym wrażeniem, możemy niechętnie dostrzegać red flagi. Może to spowodować, że wpadniemy w toksyczną relację, z jakiej trudno nam będzie wyjść. Natomiast inni, ci zaangażowani w politykę, mogą tak mocno ignorować negatywne informacje o kandydacie, na którego głosują, że finalnie wybiorą na swojego przywódcę kogoś, kto wcale nie życzy im dobrze. No brzmi znajomo, prawda? Niestety błędy nie zdarzają się tylko zwykłym szarakom, zdarzają się każdemu. I tak w historii ludzkości mieliśmy przykład paru spektakularnych wpadek, jakie nie dość, że kosztowały miliardy dolarów, to spowodowały utratę życia dziesiątek, a czasami nawet kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Gdybym zaczął je wymieniać, nie starczyłoby mi dnia, dlatego powiem o paru najważniejszych. W 1986 roku inżynierowie NASA pracujący nad wysłaniem promu kosmicznego Challenger na orbitę okołoziemską, skupiając się na danych potwierdzających bezpieczeństwo, zignorowali ostrzeżenia o tym, że coś nie do końca może działać tak jak powinno. Informacje o tym, że uszczelki rakiety mogą nieprawidłowo funkcjonować i zawieść w niskiej temperaturze, były transparentne, jednak zostały pominięte. Tak dla ścisłości, informacje o wadliwych uszczelkach dotarły do inżynierów z 5 niezależnych ostrzeżeń. Brak krytycznego myślenia doprowadził do tego, że na oczach milionów widzów przed ekranami telewizorów doszło do eksplozji promu. Możecie wyobrazić sobie, jak wielkie skutki miała ta tragedia na zmianę podejścia ludzkości do podróży w kosmos? 3 miesiące później, na drugim końcu świata w mroźnym ZSRR, grupa radzieckich inżynierów nie mogła pozostać w tyle za amerykańskimi kolegami i również padła ofiarą efektu potwierdzenia. Bo widzicie, najgorzej błędy poznawcze działają w wielkich projektach. Bo to jedno, gdy upierasz się, że możesz sam naprawić pralkę bez czytania instrukcji, a co innego, gdy ktoś z takim podejściem odpowiada za konstrukcję elektrowni jądrowej. Podczas testów reaktora numer 4 w Czarnobylu byli tak przekonani, że ich konstrukcja jest niezawodna, że zignorowali wszystkie sygnały ostrzegawcze świadczące o tym, że może dojść do katastrofy. A żeby nie było, trochę tych problemów się uzbierało. Głównym udokumentowanym problemem była niestabilność reaktora podczas pracy na niskich mocach. Dodatkowo byli świadomi wad konstrukcyjnych reaktora, takich jak brak osłon, tego, że poprzednie testy wysyłały sygnały ostrzegawcze, jak i tego, że cała masa czujników wymagała wymiany. Wiedza o tym wszystkim i ostrzeżenia operatorów, jacy przez 10 godzin sygnalizowali, że w trakcie testu dzieje się coś niedobrego, niestety nie wystarczyły. I finalnie doszło do jednego z najbardziej katastrofalnych wypadków nuklearnych w historii świata. Jeśli znacie inne katastrofy spowodowane błędem poznawczym albo sami padliście jego ofiarą, napiszcie o tym w komentarzach. Jak widzicie, w szczególnych przypadkach przegranie z błędem poznawczym powoduje tragiczne skutki. No to jak w takim razie możemy z nim walczyć? Otóż nie jesteśmy bezbronni. Naukowcy, inżynierowie i politycy, świadomi tego, że nasze mózgi czasami nas oszukują, tworzą instrukcje, procedury i ustawy, jakie mają nas uchronić przed negatywnymi skutkami efektu potwierdzenia. Procedury te zabezpieczają nas przed pochopną decyzją jednego człowieka, wymuszają na grupie ludzi, aby te decyzje wymagały rzetelnej analizy i weryfikacji faktów. No, przykładem mogą być procedury wydania rozkazów użycia broni jądrowej. Mam nadzieję, że teraz się czujecie odrobinę bardziej bezpiecznie. Jak jednak możemy wygrać walkę z naszym mózgiem na co dzień? Przede wszystkim nie bójmy się popełniać błędów. Danie sobie przestrzeni na to, że nie zawsze mamy rację, otworzy nas na inne perspektywy.
W dyskusji słuchajmy obu stron i dajmy szansę na ich zrozumienie. Nie podejmujmy ważnych decyzji w emocjach, poczekajmy aż one opadną i przemyślmy sobie wszystko na spokojnie. A poza tym nie popadajmy w paranoję. Efekt potwierdzenia nie dość, że oszczędza kilka naszych cennych kalorii, to czyni nasze życie odrobinę bardziej bajkowym, no bo czy można mówić o wielkim zakochaniu z opamiętaniem? Jeśli chcesz więcej filmów o psychologii, budowie mózgu, dziwnych chorobach psychicznych, jak i tym, jak Twój mózg działa, zasubskrybuj ten kanał i kliknij dzwoneczek. Mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi poznałeś i polubiłeś troszkę bardziej swój mózg. Mózg to przecież najpiękniejszy organ każdego człowieka.